Tak, kochani, śnieg sypie. Witajcie w nowym vlogu, w której nic nie nagrywaliśmy, bo przyjechaliśmy bardzo późno, a dziś i była wiosna. Tak, 10 stopni było. Mamy marzec, a dzisiaj słońce i śnieg, i wiatr, i 2 stopnie. Więc ja mówię, że w Szwecji pogoda jest nie do przewidzenia. Dobra, kochani, za nami jest Gigi. Czekam na Rafała. Z tego względu, że my lubimy takie trochę inne miejsca odwiedzać, to dzisiaj sobie znalazłam na mapie najniższy punkt w Szwecji. Ale że już byliśmy w takich punktach niektórych tutaj w Szwecji, to też chcemy sobie odwiedzić i zaliczyć do naszej listy, więc idziemy. Tak, kochani. Tu mamy, że mamy do tego najniższego punktu, że witają nas w najniższym punkcie i mamy do niego 200 metrów i jesteśmy w miejscowości Kristianstad. Jak ktoś nas trochę dłużej ogląda, to już tutaj byliśmy kamperem. Lało wtedy, byliśmy w takim naturmuzeum. Nie wiem, Rafał wam tu podlinkuje najwyżej jakiś ten. Było chyba w zeszłym roku, więc to było bardzo dawno temu. Nie idziemy w te same miejsca, byliśmy tam w centrum trochę i byliśmy właśnie w tym centrum natury. Tam w środku, to jest wszystko za darmo, atrakcje dla dzieci, bardzo fajne miejsce. Więc bardzo polecam, jak ktoś by był. I bardzo fajna zabawa rekreacyjna i kreatywna i tak dalej, z tego co pamiętam, więc dzieciaki naprawdę mają bardzo fajne zabawy. Zresztą myśmy się nawet bardzo fajnie bawili, a jesteśmy, że się tak wyrażę, starzy. Więc idziemy. Za mną idzie Rafał, gdzieś tam daleko nadciąga. I zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Obym się nie zawiodła. Przywitaj się z widzami. Gdzie idziemy? Nie wiem. No gdzie idziemy? Krzoki? No. Tak, kochani, jesteśmy na miejscu. Zajęło nam to 2 minuty, ale co wam pokażę, zobaczcie. Mimo takich mrozów bardzo fajnie to wygląda. A tu mamy ten punkt. Zaraz wam pokażę, żebym się nie przewróciła. Tu byliśmy, tu wam mówiłam o tym natur roomie, czyli pokój natury się to tak nazywa, jakoś tak. I tutaj są właśnie te atrakcje dla dzieci za darmo, ale to jest w innym miejscu, to jest 4,5 km od nas.
A teraz chodź zobacz, jak wyglądałeś. Tyle? No. Minus 1 metr, minus 2 metry. I 0. No, czyli tam jest normalnie ląd. Tu sobie wszyscy robią zdjęcia i to jest właśnie to miejsce, gdzie jest najniższy punkt Szwecji. Jest flaga. Tu można sobie stanąć, sobie zdjęcie zrobić. I tak to wygląda. Nic ciekawego, ale zawsze mogę powiedzieć, że byłam w najniższym punkcie Szwecji. Tak, kochani, muszę wam jeszcze coś powiedzieć. 2 lata temu nie nagrywaliśmy jeszcze na YouTube'a, bo na YouTube jesteśmy rok. Byliśmy rundę na północy Szwecji i byliśmy na najwyższym punkcie Szwecji, który wam pokażę. Byliśmy dokładnie tutaj. Musicie nam uwierzyć na słowo, ale wszystko jest na Instagramie, bo byłam na Instagramie wtedy już. A dzisiaj jesteśmy na najniższym punkcie Szwecji. Więc więc te dwa miejsca mamy już odhaczone tak naprawdę. I właśnie dopiero teraz żeśmy się zorientowali właśnie, że to jest ten najwyższy punkt, w którym byliśmy 2 lata temu. Po drodze znaleźliśmy śrubę Archimedesa. Dokładnie. Wyglądała ona tak. I ona miała 9 metrów, 8,5 tony. Tak, 8,5 tony. Była zrobiona w 1800 roku, a dokładnie w 1859. I ona sobie stoi tu. I to mamy po drodze właśnie na to miejsce, gdzie jedziemy, żeby sobie stanąć na noc. Ale ogrom miasta. I takie atrakcje nas tutaj spotykają. Muszę sobie zdjęcia zrobić jeszcze na Insta. No i tu macie stolik, żeby sobie coś zjeść przy samej śrubie. Proszę. Jakie atrakcje. Jeśli ktoś takie lubi. No pan stoi GG. Jedziemy dalej, bo to jest tylko mały przystanek. Zostajemy tu na noc. Jesteśmy w takim miejscu. Musiałam ubrać czapkę, bo wieje i pada śnieg. Jest zimno. I teraz wam pokażę tutaj takie fajne miejsce dla dzieci, też fajne. Takie. To jest zabawa, że masz skoczyć jak żaba. Chyba to jest konik polny. Później żaba skacze na 2 metry, zając skacze na 3, no i sarna skacze na 4 metry. Tutaj jest taka runda. Idziemy właśnie tą rundą, ona ma 900 metrów. Tu jest żaba fajna z drzewa. Bardzo fajna. I tutaj jest piasek. A na tym jest narysowane właśnie wszystkie te zwierzaczki, które wam powiedziałam. To jest żaba, zając, no i sarna. I można sobie spróbować, jak mocno skaczecie. Ja nie będę próbować, żeby sobie siary nie zrobić. Ale tu można właśnie sobie zrobić takie coś. Idziemy dalej. Tu macie to miejsce na ognicho, można sobie zrobić samemu. Tu, gdzie Rafał stoi, jest miejsce na grilla. Taki fajny, kamienny. A tu macie taki grill na stole. Też można sobie zrobić. To pierwszy raz akurat widzę w Szwecji, że takie coś jest możliwe. A tu macie węgiel, znaczy ten brykiet.
Grill coal, no. Węgiel drzewny. Tylko, że chyba go nie ma. Oni go ładują chyba na wakacje. No, nie ma. Ale przeważnie w takich miejscach ładują to później. Teraz nie ma sezonu. Idziemy dalej. Tu jest następne miejsce na ognicho. Znaczy, no dobrze mówię, ognisko, grill. I takie fotele właśnie. Fajne, one są z kamienia. Zarąbiste. No to jest taka fajna ławka. Taka drewniana, duża. Fajnie by się tu siedziało w wakacje i by się patrzyło na jezioro. Ja lubię takie klimaty. To jest następne miejsce na ognicho. I tu jest ławeczka jeszcze jedna. Idziemy dalej. Tak, tu mieszkają nietoperze, zobaczcie. I takie ćmy. I takie robaczki. No. I to wszystko tutaj zbudowali specjalnie dla nich. No. I Rafał tam zajrzy i mu nietoperz zaraz wyskoczy. Coś tam wisi. Naprawdę? No, rusza się. Nie nadepcz na kwiatuszki. No i tak sobie to zbudowali. Bardzo fajne tam jest, możecie sobie zajrzeć. Dobra, idziemy dalej. Tam mamy te nietoperze. Ja jestem tu. Tu jest jakieś drzewo. Tylko nie wiem, gdzie to drzewo jest. Z taką dziurą musimy szukać. I tu macie wszystkie zwierzątka, jakie tu żyją. Zwierzątka, robaczki i tak dalej. Tutaj jest to drzewo, bo to jest ta dziura. Tylko się złamało. O, szkoda. Jest takie olbrzymie. Idziemy na wieżę obserwacyjną. Można obserwować ptaki, z niej tam pisze. A mokro, strasznie tutaj jest mokro. W sensie błoto i woda to była wszędzie. Dobra, idziemy. Musimy uważać na błoto. I wchodzimy. Musiało być wszystko tutaj zalane. Zielono mi. Idziemy dalej. Maksymalnie 8 osób. I jesteśmy. A pan co tu robi? Tu jest max 8 albo nas dwóch. Sugerujesz coś? Tu macie zwierzaczki, które można stąd obserwować, jeśli macie szczęście oczywiście. Tego pełno u nas jest. O, to latało nad nami. Orzeł nawet jest. By się orał. Oreł. Orełek. Tu jest on i ona zaznaczony nawet. Nie wiem, który jest który. To jest chyba on. To możesz wyciąć. I takie piękne widoki. Okej, schodzimy. Matko Boska.
Strasznie strome te schody są z tej strony. Jak się wchodzi, tego tak nie czuć. No, chcesz coś powiedzieć? Burczy mnie w brzuchu. To już wszyscy wiemy. Nie pozwoliłam mu śniadania zjeść. Tak, a jestem niedobra. Że on nie je jak ja nie jem, a ja nie jem śniadań z reguły rano. Jakoś dziwnym trafem, jak jesteśmy w kamperze, to on jest wiecznie głodny i je śniadanie, a jak jest w domu, to śniadanie je dopiero na obiad. Taki z niego pokręcony mąż. W każdym bądź razie my wracamy. Nie będziemy wam już tej drogi pokazywać w drugą stronę tej samej. Nie wiem, czy to już jest koniec tego odcinka, czy nie, ale w każdym bądź razie co mówimy? Lajkujcie, łapki w górę i komentujcie. My lubimy wasze komentarze i lubimy na nie odpisywać. No, to trzymajcie się.